Gdzie jedziesz, maleńka? Modernang buhay mo. What can you say about this place? It's so beautiful. Like me, Joe. Mega miejscowa, mega widoki, naprawdę. Dobrze, że tu dojechaliśmy. W bok jechaliśmy. Dobrze, że było drzewo, jakieś korzenie, bo byśmy tam spłynęli po prostu w dół. Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Howling, you got the white knuckles holding on a tight. Szukamy drogi, bo utknęliśmy w górach i chcemy pojechać nową drogą. Tak wygląda sytuacja. Tutaj jest taki psiak, a tam pan myje skutera pod palmami. What? Breathe out. Hey, come alive. Yeah, but we have to go straight here or back? Colors. So where are we going? To this falls? Or where? Pies wygląda, jakby się opalał. Moments pass, make this one count. Untied, you're so good at dragging yourself down. Why? Well, there ain't much time left to figure things out. Deep underneath all the laser, your doubts, there's a heart gone out of rhythm in despair. Hell underwater, fine for air. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors around. Dojechaliśmy do miasta, które się nazywa Bilar. No i tutaj zakupimy teraz jakieś owoce i poszukamy miejsca, w którym będzie można coś zjeść. Ja jedzenie mam, ale Jane nie ma. Pani się parasolką chowa przed słońcem, pomimo tego, że jest pochmurny dzień. Ale nawet w pochmurny dzień można się tutaj opalić i przypalić od słońca. Widzę, że mam brudną soczewkę. Tam jest checkpoint i policja w strojach Moro. Nie wiem dlaczego ostatnio policja, znaczy w sumie od kiedy zaczęła się strandemia, to policja jest w strojach żołnierskich, takich Moro. Wyglądają jak żołnierze, a to są policjanci, to jest ciekawe. No i to jest checkpoint, na którym czasami zatrzymują ludzi, żeby sprawdzić dokumenty, jakieś, nie wiem co oni tam jeszcze sprawdzają. Ostatnio nam sprawdzili tylko, w sumie nic nam nie sprawdzili, tylko musieliśmy zapłacić i pytali się, gdzie jedziemy. Mają C6 królika. Ciekawe. Poland. Tam na plakacie jest napisane, że mają jedzenie z królika, a tutaj mają króliki. Bardzo krótka minutowa przerwa, w której gorąco Wam polecam Surfshark VPN-a, dzięki któremu będziecie mogli na przykład oglądać Netflixa polskiego będąc w Anglii lub angielskiego będąc w Polsce lub z jakiegokolwiek kraju, bo istnieje możliwość zmienienia IP, dzięki czemu jest dostęp do seriali i filmów na Netflixie. Głównym celem VPN-a jest jednak ochrona naszych urządzeń i naszych danych. Co robi VPN? Szyfruje wszystko to, co wychodzi z naszego urządzenia do sieci.
Dzięki temu jesteśmy dużo bardziej bezpieczni przed hakerami, którzy mogliby wykraść nasze dane, gdybyśmy znaleźli się w sytuacji takiej, że jesteśmy podłączeni do Wi-Fi, które nie jest jakoś super zabezpieczone, a wiele kafejek internetowych nie jest super zabezpieczonych. Na tą chwilę macie 4 miesiące za darmo, więc mega fajna promocja. No i do tego na kod ucieczka do raju jest 83% zniżki. Fajne jest to, że działa na wszystkich urządzeniach, na telefonie, laptopie, komputerze. No i zapomniałem powiedzieć o jednej z najważniejszych rzeczy, jak zwykle. Co robi VPN? Jesteśmy dzięki niemu anonimowi w sieci. Także jeżeli chcecie sobie szukać różnych dziwnych rzeczy, które niekoniecznie chcielibyście, żeby ta historia zostawała gdzieś tam w jakichś, nie wiem, archiwach, no to dzięki Surfshark VPN jesteśmy anonimowi. Polecam, link poniżej. 3 potrawy z królika tutaj mają. Ciekaw jestem, kiedy te króliki zostaną zjedzone. Takie słodkie. Takie słodziaki. I wy też wylądujecie w tych garnkach, niestety. Smutna prawda. Dajcie znać, żebyście spróbowali królika. Ja kiedyś jadłem, mój ojciec przygotowywał kilka razy. Jadłem z takich dziwnych też norkę, tak? Takie duże, szczurowate. No i teraz gdybym jadł mięso, bardzo rzadko jem, no to bym królika opędzlował, no nie powiem. Okej, porównujemy jedzenie. To jest moje wegetariańskie. Nie będę mówił, co tam jest, bo za dużo mówienia, za dużo składników, ale what's your food? Chicken, bula bula, and chicken, I think. Chicken, yeah? Fried chicken, something like that? Okay. You didn't want to try rabbit? You scared? I ate rabbit before, my father made. Yeah. And It's good. It's similar to chicken. Really? Try. Zobaczcie, obok czego przejeżdżamy. Salon fryzjerski, jest napisane barbershop. No i chatka taka, mieszkają tu ludzie. No i malutkie krówki po drodze mijamy, jak sarenki. Wyglądają prawie, jedna uciekła tam. Tutaj zrobili sobie przerwę na wypoczynek, chyba pan rozłożył karton przy ciężarówce. Słabo widać, kurde, sorry, bo się odbija. No i sobie śpi. Wygląda, jakby trup leżał. Od jakiegoś czasu szukaliśmy, piñato się mówi na to, czyli ananas.
A w związku z tym, że nie jest sezon i dosyć trudno znaleźć, więc jak przejeżdżaliśmy i zauważyłem to, kupujemy, zatrzymujemy się. Piniato in the house. No i durianka kupujemy. Ulubiony mój owoc. Mówi się na niego król owoców. Za taką ilość duriana z takiej skorupy 140 peso, czyli jakieś 12 zł. Ale już widzę, że nie jest do końca fajny, dlatego kupiłem małego jednego, bo duże pestki ma i to jest problem z durianami właśnie. Przyjechaliśmy w miejsce, które jest potencjalną atrakcją turystyczną i mieliśmy w sumie tutaj pływać, ale okazuje się, że nie ma wody. No i również okazuje się, że nie mam stroju kąpielowego, zapomniałem. A to jest chyba taki zbiornik wodny retencyjny w razie jakiejś powodzi. Tak podejrzewam. Znaleźliśmy miejsce z wodą przy tym zbiorniku. Dosyć ciekawe. A tam w oddali widać takie duże chmury deszczowe i tutaj kawałeczek po lewej niebo niebieskie i pięknie. Tutaj, gdzie jesteśmy, jest piękna pogoda, świeci słońce. No a tam jest deszczowo. Patrzcie na to, Aijin ma super moce. You becoming a Superman. What, you thought it's gonna fall down? Yeah. Well, it could actually if I push too much, yeah. Tutaj obok jeden już się złożył, dopiero teraz zauważyłem, że się załamał psychicznie pewnie w związku ze strandemią. Zobaczcie jaki domek. Ktoś tutaj mieszka, bo są ciuchy porozwieszane i widziałem w środku są jakieś butelki z jakimiś napojami. Jest też kogut piejący, więc to jest definitywnie znak, że ktoś tu mieszka. Szoker, co? Przejeżdżaliśmy obok i się sprzeczaliśmy, czy to jest dom, czy jakiś viewpoint. No i moim zdaniem to nie jest dom, tylko viewpoint centralnie. Wejdę tutaj, bo wydaje mi się, że jest ciekawy widok stąd. Okej, wchodzimy. No to nie jest dom. Jest to takie miejsce, w którym można się zchillować i podziwiać widoki. Ciekawe co to za strzały. To jest fajne, że właśnie ni zgruchy, ni z pietruchy w takich przy takich drogach górskich są takie miejsca, gdzie można się zatrzymać na chwilę i schłodzić, schować przed deszczem. A tutaj kolejny budują 100 metrów od tamtego. It wasn't a house. Viewpoint. Purok? Yeah. So nothing, I was there. Makagi pa ta dire padong sa Lantay Hills. Padong sa Lantay Hills. Lantay Hills. Purok ang Lantay Hills sa Alisiana na. Droga już jest mega nieciekawa tutaj, ale ten pan nam powiedział, że niedługo się zacznie cement. Ja jestem w szoku, że tu ludzie mieszkają jacyś.
motor, żeby postawić to praktycznie tak, że przy samej takiej, przy samym klifie jakby, tak? No widoki są faktycznie ładne. Widoki ładne i zaraz się zwalimy do tego. No, ale czego się nie robi dla vloga. Jest. Cement się zaczyna. Dzięki Ci, Panie. Proszę bardzo, jaka chatka z jakim widokiem. Na tarasy ryżowe. Patrzcie, jaką gościu ma koszulkę fajną, przewiewną. Mocno. Plecy całe porozrywane, boki i przód chyba też. Mega opcja na lato filipińskie. I nie są zbyt rozmowni, ale powiedzieli, że tutaj kokosy. Powiedzieli kokosy, więc podejrzewam, że kokosy suszą. Chyba to ten miąższ z kokosów. Droga wygląda tak. No i pan mówił, że jest cementowa cały czas. A cementowa jest tak, nie wiem, w 30%. A tu są jakieś ludziki. Kolejny ciekawy dom. I dziecioki. No i kolejne fajne miejsce do pomieszkiwania w górach ze sklepikiem. Sklepikiem to po lewej. Sklepikiem miałem powiedzieć. No, pranie rozwieszone jest. Pięknie, czego więcej potrzeba. Może internetu, bo cienko tu z sygnałem. No i droga mogłaby być lepsza. Wiecie, co to za budynek? Przeczytam wam, co jest na tym budynku napisane. Barangay Police Headquarters. No i nazwa barangaju, czyli to jest główna siedziba policji na tej dzielnicy. Pięknie. To niebieskie. Here. Good. Right. Well done. High five. Takie miejsce tutaj na Filipinach się nazywa hideout. House for kids. Ta, no to jest tree house w sumie, bo jest tutaj drzewo takie. Okej, żebym w dom nie wjechał. Tengo contadas las horas, tú es mi vida, eso es toda mi aurora. Lo que quiero es amor, nada de compasión, no, no, no lo sé si tú sabes que te quiero pero no lo es. O, zobaczcie, jaka bzdura. Zapytaliśmy tutaj o te górki. What's your name? Michael Stern. Stern. Podałem swoje prawdziwe nazwisko oczywiście. No i tak, muszą spisać dane, nie wiadomo. Nya. Kanang kalsada kalsadan. Okay. Thank you. Thank you. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería. Od godziny czasu jedziemy taką mega słabą drogą. Tutaj to i tak jest super, ale były takie momenty, że się bałem, że utkniemy gdzieś w górach i to by była mega lipa. No i już w miarę dojeżdżamy, ale teraz deszcz tutaj zaczął padać. It's a video. Thank you. Thank you. Video ko na, babe. Hi. Hi, babe. Hi, babe. Hello. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Tutaj jest biuro szeryfa i trzeba zapłacić 30 peso od osoby. No i doszliśmy do miejsca centralnego, czyli do restauracji, w której nikt nie gotuje jedzenia.
Nie ma kucharza. Za to są ładne widoki, pada deszcz, sorry za krople na obiektywie, ale zaraz powiedziałem. Jest też basen, w którym można się schłodzić, chociaż i tak jest zimno już. W sumie jakby świeciło słońce, to spoko, a tak to tak średnio. No dobra, wchodzimy na rewir. Jak w wielu miejscach ściąga się sandały. No i pięknie. Dobra, powycieram i wtedy. No to teraz mogę wam pokazać wejście. Tutaj się wchodzi. Tutaj jest piękna youtuberka. Cały czas przyszła. No i piękne widoki. Quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Soñé que era esos días que tenía tu compañía. Desperté y no era como antes. Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía. Y el destino quiso traicionarme, pero me di cuenta demasiado tarde que por eso. Zobaczcie, piękna zatoczka, ale wygląda jakby była za mgłą, a to najprawdopodobniej przez to, że deszcz pada, albo faktycznie jest para, która się tutaj unosi i dlatego to tak wygląda. Słońce i idziemy pływać do basenu, mega się cieszymy i poznaliśmy właściciela, mega fajny koleś, który był. Cały czas w sumie jest, ale teraz ma przerwę, bo dokumenty jakieś skończyły, musi termin ważności jakichś dokumentów. No ale jest tym, jak to się mówi, Simanem, nie wiem jak to się mówi po polsku, zapomniałem, sorry. Bardzo fajny koleś, naprawdę. Idziemy trzasnąć fotkę, bo w tęczę jeszcze lepiej widać. I tutaj jest, kurde, mega miejscowa się okazuje. Patrzcie na to. Yes, it is, that's true. Wow. I hope many people come to your place after my vlog. When they open the borders. They will. Well, when they open the borders, yeah, but... Yeah, for sure, yeah. A wiecie co w tym wszystkim jest najciekawsze? To znaczy w tym miejscu, że ten gościu za to miejsce zapłacił z podatkami, bo gościu, właściciel wcześniejszy, jego kuzyn, nie płacił podatków przez 20 lat, zapłacił za to miejsce $4000 z podatkami. Wyobraźcie sobie, 2 hektary ziemi w takim miejscu. Fakt faktem, logistycznie nie jest ono idealnie położone, bo jest dosyć daleko od miasta i ciężko dojechać. 13 km trzeba jechać taką średnią drogą. My jechaliśmy w ogóle, no złą drogą jechaliśmy, była lepsza droga, ale chcieliśmy jechać przez góry i nie wiedzieliśmy, że to będzie porażka. No, ale $4000 za takie miejsce? Przecież tutaj można taki resort odjebać 5-gwiazdkowy, że spokojnie można by było kasować 500 zł za noc tutaj, jakby dobrze to zrobić, nawet więcej. A tutaj będzie TikTok chyba zaraz. Dla mnie masz styla, just the final. Dla mnie masz style. Staszek w gniazdku znowu. Gdzie jedziesz, maleńka? No i teraz oczywiście oblecimy wszystkie miejscowe, żeby porobić zdjęcia. Warto było się męczyć przez te góry, bo naprawdę trafiliśmy jeszcze na fajną pogodę i zachodzące słońce. Jest mega. Porobię jej foty, niech się cieszy. Punta na kayo sa Lantay Hills. Yung entrance ng swimming pool, 50 pesos. Yung entrance papasok dito sa Lantay Hills is 30 pesos ang adult. So, czyli jak za darmo praktycznie. 50 peso za to, żeby jedna osoba popływała w basenie, to jest 3 zł. W takim miejscu, przegięcie.
What can you say about this place? So beautiful. Like me. Yo. Tutaj jest miejsce, jak się wchodzi to pierwsze, jak się wychodzi to ostatnie. Mega miejscowa, mega widoki, naprawdę. Dobrze, że tu dojechaliśmy. It's done, what? Another pose? Yeah. Pad Thai. O co chodzi tutaj z tymi tęczami? To już trzecia tęcza w tym miejscu, jak jesteśmy. Jesteśmy z godzinę, już trzecia tęcza. Miejscówek trochę tutaj do oblecenia jest i do porobienia zdjęć, ale w sumie to jest fajne, ale zobaczcie za nią, jakie są tarasy ryżowe. Mega miejsca. Sorry, jak wieje, bo wiatr jest. Co jest, wziącia? O, on też chce do zdjęcia. Ta cała nasza wycieczka w te góry może być taką metaforą dążenia do jakiegoś celu i sukcesu. Jest takie powiedzenie, że najpiękniejsze widoki są po ciężkiej przeprawie. No i faktycznie tutaj są bardzo piękne widoki i przeprawa była ciężka. No i tak to jest właśnie w życiu, że jeżeli chce się coś osiągnąć i ma się jakieś gole, plany, gole po polsku się tak mówi, sorry, to z angielskiego jest, cele, plany, marzenia, no to droga może być wyboista i niekoniecznie jakoś super łatwa, ale na końcu drogi jest co? Właśnie to. Piękny widok i życie takie, jakie chce się mieć. Polecam wam bardzo, żebyście słuchali swojego wewnętrznego głosu i tak jak Kahuni z Hawaii robią jestem wielki i biją się w pierś, tak polecam wam to samo i nie bijcie się w pierś, moja wina, moja bardzo wielka wina, bo wiecie skąd to jest w ogóle? To jest rytuał. Rezonans idzie od walenia się w pierś, wibracja, która umacnia to, co wymawiamy. Jeżeli my wymawiamy moja wina i jacy to jesteśmy w ogóle do bani, no to co, pogarszamy tylko sytuację i programujemy siebie, że jesteśmy do bani. A Kahuni tak nie robią. Jak oni usłyszeli, że ludzie z Europy w kościele walą się w piersi, mówią moja wina, no to walili się po głowach, że co wy robicie? Przecież umacniacie tylko to, co mówicie. Więc trzeba mówić jestem wielki, jestem silny, jestem mocny, jestem mądry. I wtedy się walić. Ja jestem Bogiem, wyobraź to sobie. Pięknie. A tutaj słońce świeci. Chwila patrzenia w słońce. Polecam wszystkim przy zachodzie i przy wschodzie słońca. Rytuał patrzenia w słońce jest bardzo dobry dla organizmu, dla hormonów. Oczywiście to musi być przed samym zachodem lub po samym wschodzie, żeby nie zniszczyć sobie oczu, ale reguluje to bardzo hormony, cykl spania. No i poczytajcie sobie o cyklach cykadycznych i o patrzeniu w słońce. Także słuchajcie, osobiście bardzo wam polecam to miejsce. Land Thai się nazywa, jest w Boholu, niedaleko Andy. Napiszę jeszcze, podlinkuję to miejsce również, pod filmem będzie nazwa i link może do strony, gdzie można bookować, bo mega fajne miejsce. 30 peso od osoby za wejście, 50 peso za pływanie w basenie. No byliśmy tutaj, nie wiem, z 2 godziny pływaliśmy w basenie, coś tam zjedliśmy, faktem jakieś takie pierdoły, snaki, bo nie ma kucharza, nie gotują teraz, bo mało turystów jest i zapłaciliśmy 200 peso, czyli 16 zł w takim miejscu. Tak się to nazywa. Siedzimy w aucie, mamy odjeżdżać, no i znowu tęcza. Kurde, co za miejsce. 4 razy tęczę tutaj widzieliśmy. Mega. No i mamy problem, nie mogę wyjechać. Tutaj zobaczcie, mnie ściągnęło nawet do drzewa i nie mogłem się ruszyć. Całkowicie teraz koła boksują. W bok jechaliśmy. Dobrze, że było drzewo, jakieś korzenie, bo byśmy tam spłynęli po prostu w dół.
A chciałem tutaj nawrócić, a się okazuje, że tak ślisko jest, że no po prostu mega ciężko i tu próbowałem 2 razy i się nie dało. Ale jest znowu tęcza. Nie wiem, czy na pocieszenie zaraz będzie lipa, bo będzie ciemno. Zobaczcie z tej mańki, gdyby nie to drzewo i tam jakieś korzenie, to całkiem możliwe, że byśmy się ześlizgnęli tam w dół i mogłoby się to skończyć tragicznie. Właściciel tego miejsca powiedział, że przywiezie jakichś ludzi i nam spróbują pomóc. Zobaczymy, czy to ogarniemy. Mam nadzieję, że będzie gitara. Dead cells. Not gonna go like that. I mean, guys, sorry for I give to them like guys. Thanks. No, thanks. Really, just share between you, okay? Come on, share money, yeah. Thank you for your help, really. Thank you for... Pasalamat sila. Oh, kuya, appreciate. Salamat jud kayo. Kay wala na jud mi mahimo kung kamera duha. Subscribe na. YouTube channel. Subscribe the channel. Thank you so much. No problem. Salamat. I'll come back and I'm I'm not also worried because worried that I'm gonna go even more down, if not the tree, because we are already sliding down on the brakes. Yeah. Okay. Thank you you. go down. Dolman Highway, Dolman. Yeah. Always Right. Down, On the down, right. down. Down. Always down. Okay. Okay. Thank you. Patrzcie na ten napis tutaj. SRAM. Jakby ktoś nie wiedział, co robię teraz, to taką koszulkę ubieram i idę do kibla. Kurde, mega to wygląda, naprawdę mega to miejsce jest. No już tańczy TikToka, bo z tyłu piosenka TikTokowa leci. Okej. Photos done. O, trzeba uciekać.